Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Słuchajcie, chciałem pokazać Wam, jak zbudowany jest ten sterownik, który ostatnio pokazywałem na tych krótkich filmach moich. Widzicie, on składa się w zasadzie z tego samego co poprzedni, jest praktycznie tak samo zbudowany. Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że tutaj nie zastosowałem komparatorów, tylko cały układ na mikrokontrolerze, który steruje, zarządza całą resztą i decyduje o wszystkim. I tak naprawdę jest bardzo fajnie programowalny, więc w zasadzie większość tego sterownika wygląda tak samo, zobaczcie. Mamy tutaj przekaźniki, które odpowiadają za hamulec. Są dwa, bo jedna faza idzie bezpośrednio przez mostek prostowniczy do rezystora. Oczywiście ja mam rezystor trójfazowy, ale jeżeli ktoś by miał rezystor jednofazowy, to może zastosować na wyjściu każdego z tych przekaźników, czyli jedna faza, druga faza i jedna bezpośrednio z mostka, kolejny mostek prostowniczy, który sumuje Wam te trzy fazy w napięcie stałe, które możecie zrzucić na rezystor jednofazowy. Tak to wygląda. Potem mamy przekaźnik, który odpowiada za połączenie bezpośrednie z mostkiem prostowniczym. Do tego są dwa mostki prostownicze, jeden po lewej, drugi po prawej. Jeden odpowiada właśnie od tego przekaźnika, który przesyła tą energię przez siebie bezpośrednio na baterię, i drugi, który tak naprawdę tą energię z mostka prostowniczego puszcza przez przetwornicę. Przetwornicę step-up podbijającą napięcie, która nam generuje napięcie 56 V ładowania od napięcia na przykład niższego. W tej chwili widzicie, jest 30 V niecałe na turbinie, a ładowanie w tej chwili jakieś jest. Dosyć mały wiatr, jest mizerny, także tak to wygląda. No i tak, czyli standardowo dwa od hamulca, dwa od wyboru zasilania. To jest oczywiście w wersji 48 i 24 V, bo w wersji wysokonapięciowych turbin będziemy używać tylko i wyłącznie jednego, albo nawet go nie będziemy używać, chyba że chcemy sterować konkretnie mocą, to użyjemy sobie takiego. I teraz tak, mamy oczywiście przetworniczkę, która nam robi z napięcia magazynu energii napięcie 24 V, ale nie steruje tym napięciem tymi przekaźnikami, bo te przekaźniki sterowane są napięciem 5 V. One pracują w zakresie 3 do 32. Stwierdziłem, że 5 V będzie dla nich mniej obciążające niż podawanie 24 V i tak działa to bardzo dobrze. Tym bardziej, że układ pomiarowy i kontrolny jest zasilany napięciem 5 V, więc on potrzebuje 5 V, które biorą się z tej małej przetworniczki, która też jest podłączona pod tą, i robi sobie 5 V, które zasila te właśnie układy. Zapytacie więc, po co jest ta przetwornica 24 V, a więc ona jest do zasilania wentylatorów, które tutaj się okazują niezbędne niestety. Mimo że te przekaźniki, które ja użyłem, zobaczcie, wyglądają w ten sposób, są one 80A, mają radiator fajny, to i tak na tyle mocno się grzeją. Grzeją się oczywiście przy większych produkcjach, że wymagają chłodzenia. Już mi ze dwa padły, także musi być wentylator. Ja tutaj przyczepiłem jeden wentylator, widzicie, w ten sposób. On utrzymuje bardzo niską temperaturę tego przekaźnika. Z drugiej strony jest drugi i jeden jest też pod radiatorami, które znajdują się pod mostkiem prostowniczym tutaj. Także 3 wentylatory tutaj są. Oczywiście zostało mi do wywiercenia jeszcze otwory w tej skrzynce. Muszę wywiercić tutaj jeden u góry, wylotowy, i jeden na dole, który będzie zaciągał zimne powietrze, żeby ten układ cały tutaj chłodzić efektywnie w miarę. No i tak widzicie, niczym to się praktycznie nie różni od tego poprzedniego sterownika, tyle że nie ma komparatorów. Czyli mamy przekaźniki, mamy przetwornicę step up, mamy przetwornicę step down, mamy dwa mostki prostownicze. Koniec. Reszta to są terminale rozdzielające, które mi tam rozdzielają napięcia. No i układ pomiarowy. Słuchajcie, zastosowałem taki układ pomiarowy, to jest układ mikrokontrolera ESP32. Pokażę Wam oczywiście w kolejnych filmach, jak to wszystko zbudować, który opiera się na pomiarze napięcia za pomocą tego czujnika tutaj, tego modułu. To jest moduł ADS1115, który ma 4 wejścia, przepraszam, napięciowe do pomiaru napięcia, ale oczywiście on mierzy napięcie do 5 V, więc trzeba zrobić dzielnik napięcia. No i tutaj się zaczyna cała zabawa, bo ja mam dzielnik napięcia, widzicie, z tych małych rezystorów, tutaj tych takich, które tam gdzieś pod spodem widać.
I to są, ja mam właściwie dwa dzielniki napięcia, bo są dwa wejścia pomiarowe. Wykorzystałem A0 i A1 tutaj na tym, tak jak widzicie, A0 i A1 jako pomiar. I te dwa punkty mierzą mi, jeden mierzy mi napięcie turbiny wiatrowej, która podłączona jest tutaj, a drugi mierzy mi napięcie magazynu energii. No i tak tutaj, jak widzicie, mamy napięcie turbiny i mamy napięcie baterii. I w tej chwili właśnie mam takie odczyty na żywo oczywiście. No i ten układ mierzy mi za pomocą tych dwóch punktów napięcia. Oczywiście, tak jak mówiłem, zabawa zaczyna się z turbinami wysokonapięciowymi, bo w tym układzie zastosujemy po prostu inne rezystory i układ będzie mierzył napięcie, jakie tylko chcecie. Możecie sobie zmierzyć nawet napięcie 1000 V i ten układ będzie kontrolował tą turbinę, nawet jeżeli ona będzie, mówię, no 500V, 250V, 700V, jaką tam tylko sobie wymyślicie. Należy po prostu przeliczyć układ pomiarowy, czyli ten układ dzielnika napięcia, który po prostu zmniejszy to napięcie do wartości mierzalnych przez ten układ, a potem to już tylko i wyłącznie sterowanie nam zostaje, więc bardzo łatwo zrobić turbinę. I w takim układzie turbiny wysokonapięciowej zastosujemy, mówię, tylko jeden, bo tam nie będziemy podbijać napięcia, bo ta turbina będzie tak czy inaczej podłączona do falownika prawdopodobnie. Może być to DEA, może być to inny falownik. Dobrze, żeby miał krzywą mocy. I bo takiego napięcia, wiecie, 750 czy 500 V czy 350 nie da się podłączyć pod magazyn energii. Nie da się tego jakoś tam skonwertować w jakiś rozsądny, tani sposób, więc mija się to trochę z celem. Więc albo wykorzystacie taką turbinę do grzania wody, w jakichś buforach, do grzałek, do czegokolwiek i też możecie tym sterować przez ten sterownik, albo wykorzystacie to do zasilania właśnie falownika, który będzie przetwarzał tą energię na jakieś inne cele, typu ładowanie magazynu energii, bądź wpuszczanie tego w sieć domową, bądź sprzedaż, jak tam już macie swoje cele, to możecie to dostosować do siebie. Co nam da zastosowanie takiego przekaźnika? On oczywiście jest tylko do 220V, więc jeżeli będziecie chcieli zastosować to do wyższej turbiny, znaczy turbiny o wyższym napięciu, to musimy to zmienić. Będziemy to wtedy zmieniać na przekaźniki, a właściwie będziemy to zmieniać na MOSFETy, czyli tranzystory wysokiej mocy, które będą to ewentualnie obsługiwać. Jeżeli chodzi o ten przekaźnik, to możemy zastosować go tylko do takiej turbiny, powiedzmy, no, troszkę wyższej niż 48V, aczkolwiek też nie za wysokie, bo on tylko 220V puści, ale nic więcej. Dalej to już grozi jego uszkodzeniem. No dobra, także tak, napięcie nam tutaj wchodzi ładnie, jest podłączone od spodu oczywiście. Napięcia z turbiny idą tutaj, jedno i drugie, jedno idzie przez przetwornicę, drugie przez bezpośrednio z mostka prostowniczego, oczywiście przez te przekaźniki. Jak to jest mierzone, za pomocą czego? Oprócz tego, że mierzone jest napięcie, to mierzony jest jeszcze prąd. Prąd mierzymy tutaj tym układem, słuchajcie, jest zastosowany układ pomiarowy na takim module, to jest moduł INA219, to jest układ pomiarowy prądu i do tego dołączyłem bocznik o bardzo małej rezystancji wewnętrznej, czyli rezystor bocznikowy, też Wam potem pokażę. No i dzięki temu mierzymy spadek napięcia na tym rezystorze, a ten układ przetwarza to napięcie i wysyła oczywiście tutaj do tego mikrokontrolera. Komunikują się za pomocą dwóch przewodów te wszystkie urządzenia, ale to też Wam wszystko później wytłumaczę. Więc bardzo łatwe to jest do podłączenia tak naprawdę. Wydaje się to naprawdę, widzicie tutaj pajęczyna wielka, aczkolwiek tak jak mówiłem wcześniej, ja to robię cały czas testując, modyfikując, zmieniając, więc nie mam czasu układać tych przewodów na ładnie, bo to mija się z celem, żebym ja to co chwilę rozłączał, przykładał, już i tak czy inaczej biorę jakąkolwiek skrzynkę, którą mam pod ręką i coś tam wkładam do niej, żeby też jakoś tutaj nie wisiało w powietrzu, tak jak widzieliście na tych poprzednich filmach. Więc mówię, no nie bójcie się tego, na pewno pomogę Wam to w razie czego zrobić. Będzie na pewno jakiś schemat do tego jeszcze uaktualniony. Możecie stare sterowniki, które mieliście wcześniej zbudowane, do których używaliście komparatorów, możemy przerobić na te nowe sterowniki, które działają właśnie w taki sposób. Dodatkowo jeszcze mam na razie pomiar temperatury za pomocą tego, aczkolwiek będę doposażał ten układ pomiarowy tutaj o czujniki temperatury, które też mogą być. Pod spodem, pod tym kontrolerem ESP jest zestaw 4 czujników już teraz. Były na początku 2 czujniki, nie czujników, przepraszam, tylko przekaźników. Były 2 przekaźniki, teraz są 4.
2 to jednak jest troszkę za mało, ponieważ jeden jest do sterowania wyborem mocy, drugi jest do sterowania hamulcem, trzeci będziemy potrzebować do hamulca ręcznego jeszcze i czwarty możemy zostawić sobie awaryjnie, bądź też doposażyć ten sterownik w jakieś dodatkowe obciążenie, które możemy też sterować tym przekaźnikiem, aczkolwiek możemy też sterować na przykład otwarciem wentylatorów, uruchomieniem ich, czymkolwiek. Tak? Zresztą ten układ jest w stanie sterować wszystkim. On jest w stanie sterować i wentylatorami, i temperaturą, i całą resztą. Nie ma żadnego problemu, kwestia po prostu podłączania. Ja na razie robię to tak, jak mówię, żebyśmy coś mogli już zacząć budować, a potem ewentualnie można to doposażać w dodatkowe opcje. Dodatkowo zamontowałem sobie, słuchajcie, ten tutaj na dole, już poza całym sterownikiem, układ pomiarowy, który wcześniej był zamontowany w moim sterowniku. I podłączyłem jeszcze jabla, żeby widzieć obroty turbiny, czy tam, no te obroty też są takie, są jak są, ale napięcie międzyfazowe widzę jakie jest. I tutaj, tak jak widzicie, moc, która jest w tej chwili generowana, jest 3 do 5 W, zobaczcie. Tutaj jest podobnie, 5 tu skacze, 11, tutaj już znowu spada wiatr. Także można to dokładnie sobie tutaj podglądnąć. Tak jak widzicie tutaj, zobaczcie, cały czas prowadzę obserwację logów tego całego układu, jak to chodzi, jak to się spisuje. No i będę cały czas to monitorował na żywo, aczkolwiek już przetrwało to ostatnie wiatry wczoraj i przedwczoraj dosyć silnie uniewiało, więc naprawdę fajnie się spisuje ten sterownik. Jest naprawdę dosyć wydajny, dużo bardziej niż ten poprzedni, który miałem, więc jest warto to zbudować, słuchajcie. No a tak wygląda, słuchajcie, cały panel tego sterownika właściwie. Możecie to zamontować sobie albo na tablecie, albo na telefonie. Tak naprawdę układ nie wymaga dodatkowego wyświetlacza do podłączenia, chociaż możemy to zrobić bez problemu. Ale jeżeli chcielibyście, wystarczy tablet sobie przyczepić na przykład do stary tablet czy stary telefon do sterownika i macie takie coś w tej chwili na waszym sterowniku, zobaczcie. Fajne jest to, że tutaj mamy tak naprawdę możliwość kalibracji prądu, jeżeli chcecie ją dokładnie zrobić. Tą opcję oczywiście można ukryć, ona nie musi być widoczna, ja to mam włączone w tej chwili, żeby ustawić kalibrację. Tu są te dwa dodatkowe przekaźniki, które jeszcze nie są podłączone. Jeden będzie do hamulca ręcznego, drugi będzie na przykład do wentylatorów. Tutaj dodatkowo ustawiłem coś takiego jak załączanie i wyłączanie hamulca. Ja ustawiłem sobie na próbę 54 V, żeby się hamulec turbiny załączył, 52, żeby odpuścił z powrotem. Dobra, oprócz tego mamy takie ustawienia, tutaj zobaczcie. Jest napięcie niskie od i napięcie wysokie od. Tak, opisać to można oczywiście w jakikolwiek sposób chcecie. Chodzi o to, że turbina teraz w tej chwili nie jest sterowana napięciem, a sterowana jest mocą. Co nam to daje właściwie? Słuchajcie, daje nam to, że sterowanie jest bardziej efektywne. Nie jest to sterowanie napięciowe, tylko to jest sterowanie mocą, bo czasami przetwornica step up, która podbija napięcie do góry, ona czasami przytrzyma za długo to napięcie, powiedzmy tam 30 V, czy ile tam macie ustawione, tak przynajmniej ja zauważyłem, u mnie jest, że jeżeli są wolne obroty turbiny i przetwornica jest ustawiona na około tam 25-30 V, to nawet jeżeli ona dojdzie do tych 30 V, to ona już ją w tym momencie dusi i trzyma to 30 V, gdzie ona mogłaby się bardziej rozkręcić, bo jest silniejszy wiatr. Ale mimo wszystko obroty się zwiększają, mimo że to 30 V trzyma i moc rośnie i dlatego sterowanie za pomocą mocy jest bardziej efektywne niż sterowanie za pomocą napięcia. No i to jest coś, czego nie dadzą nam komparatory. I tutaj zobaczcie, oryginalnie jest tak ustawione, że od samego startu turbiny jest ustawiony przekaźnik, który odpowiada za podbijanie napięcia, czyli ten, który tam spuszcza przez przetwornicę step up napięcie z mostka prostowniczego. I gdy ta moc turbiny dojdzie do 400 W, przełącza się automatycznie zasilanie, to będzie tutaj widać też, przełącza się automatycznie zasilaniem na mostek bezpośredni, który wtedy bezpośrednio ładuje i napięcie automatycznie skacze nam do wyższego poziomu, do napięcia akumulatora, w okolicach napięcia akumulatora i ładuje nam tą turbinę, ten magazyn energii z turbiny dużo mocniej, dużo efektywniej. Wtedy możemy wyciągnąć spokojnie większe moce i turbina jest w stanie się bez problemu rozkręcić. Gdy napięcie spadnie znowu, właściwie moc spadnie do 100 W tylko, bo to jest w watach mierzone, w tym momencie oczywiście jest interwał spadku, żeby nie było skakania tego.
po 3 sekundach i utrzyma się 100 W albo poniżej 100 W, wtedy turbina zostanie przyłączona przez sterownik na przetwornicę step up z powrotem. No i tak się będzie to powtarzać. Jeżeli znowu osiągnie 400 W, powyżej 400 W, wytrzyma do 3 sekundy, w tym momencie przełącza się automatycznie na sterowanie bezpośrednie, czyli zasilanie bezpośrednio z mostka prostowniczego. Także tak to wygląda. Słuchajcie, energię oczywiście też można zliczać. Parametry na żywo, które tu widzicie, można odczytywać zdalnie, jest aplikacja do tego. Będziemy musieli niestety zająć się zbudowaniem całego układu, właściwie układu, oprogramowania do tego. Ja mam program napisany, więc jeżeli chcielibyście mieć to oprogramowanie, ono jest darmowe oczywiście, tutaj mówię o tym oprogramowaniu. Będziecie musieli zainstalować, ale to w kolejnych materiałach Wam pokażę, jak to zrobić. Jest to tak zwany Home Assistant. Możecie to zrobić przez komputer, możecie to zrobić przez na przykład takie urządzenia jak Raspberry Pi 4 albo 3. Zależy co macie, jeżeli coś macie. No i tutaj w tej zakładce będziemy to programować. Zobaczcie, widzicie? Mam tutaj parę czujników i tu jest sterownik i tu jest kod napisany do tego sterownika. Także taki kod będziecie musieli wgrać, po czym dodać będziecie musieli tutaj opcje, też Wam pokażę wszystko jak. Jest dużo kanałów, które uczą obsługi tego programu i tych układów, jak to wgrywać. Ja Was nie będę uczył dokładnie, tylko pokażę Wam, jak to zrobić, żeby było Wam łatwo, żebyście zrozumieli to, co tutaj się dzieje i żeby to wszystko było w miarę czytelnie, żeby każdy mógł sobie taki sterownik zbudować, bo fajna sprawa, sterownik, który ma dużo lepsze funkcje niż niejeden, który sprzedawany jest za jakieś horrendalne kwoty na rynku. Będziecie mogli zbudować sobie sami, słuchajcie. Także tyle na razie. Oglądajcie, subskrybujcie. Proszę, żebyście lajkowali filmy i piszcie komentarze, co o tym sądzicie. Pozdrawiam serdecznie.